W dzisiejszym odcinku członkowie Judas Priest i reżyser Wayne Isham opowiadają o realizacji teledysków zespołu. Teledyski zmieniły muzykę. Judas Priest. W latach 80. teledyski odgrywały ważną rolę jako nowy środek wyrazu. Pokazywały, w jakiej formie jest wykonawca i szybko stały się popularne. Szczególnie w Ameryce. Nadchodziła era MTV, potem VH1, a my trafiliśmy do czołówki. Nawet kiedy wracaliśmy do Anglii, nasze teledyski puszczali w całych Stanach. Niektóre zespoły wydawały na teledysk więcej niż na całą płytę. Wiedzieliśmy, jak ważny jest dobry wideoklip. To był jakby mały film. Napadamy na bank, naszą bronią są gitary, a zdobyczą złota płyta. Niezła zabawa. Odskocznia do kolejnych produkcji. Zawsze byliśmy otwarci na współpracę z reżyserami. Kiedy okazywało się, że nas lubią, omawialiśmy koncept, który zwykle wynikał z muzyki i tekstu piosenki. Mieliśmy szczęście pracować z dwójką najlepszych, z Julianem Templem w Anglii i Wayne'em Ishamem w Ameryce. Obydwaj są utalentowani i wszechstronni. W każdych warunkach zrobią coś interesującego. Nawet na biegunie północnym. Judas Priest to bogowie metalu. Uwielbiam ich słuchać. Mam szczęście, bo w pracy trafiam na muzykę, którą lubię. W czasie zdjęć do Free Will Burning postanowił rozświetlić mi oczy. Musiałem tylko je zamknąć. Skieruję laser na twoje okulary, tak żeby się od nich odbijał. Nie przypali mi soczewek? Wszystko będzie dobrze, tylko nie otwieraj oczu. Zamykam oczy i czekam. Nie otwieraj. Na szczęście siatkówki pozostały całe, a efekt końcowy jest imponujący.
Jestem heavy metalowcem. Od urodzenia uwielbiam rock'n'rolla, ale kocham też taniec i gry komputerowe. Kamery, zabawa, muzyka i do dzieła. Zaczęliśmy od zdjęć z koncertu. Wayne szalał z kamerą wartą $250 000. Warto zaznaczyć, że to dzięki nam się wybił. Zanim zaczął filmować Judas Priest, był chłopcem od podawania herbaty. Wayne, pamiętaj. Całe piękno polegało na tym, że wówczas wszystko było możliwe. Szliśmy na żywioł. Dziś rządzi korporacyjna machina komercji, której główną rolą jest ograniczanie. Nie chodzi tylko o budżet. Wszyscy chcą dostać coś zabawnego. To nie jest łatwe. Ja jednak wciąż się dobrze bawię, dlatego nakręciłem tyle teledysków. Byliśmy jak szeregowcy, którzy słuchają starszego stopnia. Pojawiał się na planie niczym wielki wiking. Każdego z nas mógłby zrzucić ze sceny. Ale doskonale się bawiliśmy. Szczególnie dobrze wspominam teledysk Locked In, dziwaczny i szalony. Pełno tu komizmu. Pan Kalifornia, jak nazwałem Wayne'a, chociaż pochodzi z Alaski, to wesoły. W tej materii Anglicy różnie dogadują się z Amerykanami. Nasze poczucie humoru jest odmienne. Wayne ma typowo angielskie. W Locked In widać, jak dobrze rozumieliśmy się w tej kwestii. Muzykę i teledyski traktujemy poważnie, ale nie unikamy ironii. To w końcu rozrywka. Przedstawiliśmy ogólny pomysł. Chcieliśmy, żeby ten teledysk był jak film. Wayne podchwycił ideę. Zawsze mieliśmy spory wkład w tworzenie wideoklipu. Nie wszyscy potrafili nas od razu zrozumieć. Tym razem współpraca zaskoczyła bardzo szybko. Najpierw warto posłuchać muzyki, przemyśleć, co chcesz zobaczyć i usłyszeć. Zawsze tak do tego podchodzę. Pozostawała kwestia pomysłu. Rzuciłem pierwszy, jaki przyszedł mi do głowy po wysłuchaniu piosenki.
And I'll say now 7 out of 10 would be what Taka metoda zwykle się sprawdza. The concept of what happens with music Podkręcam muzykę do oporu, wchodzę w rytm i czekam, aż pojawi się koncept. Uwielbiam pracować w ten sposób. Wayne wziął Kena na stronę i mówi: spoliczkuj Roba. Zamarkować? Nie, sieknij go naprawdę. Na filmie widać, jak Ken podchodzi do Roba i policzkuje go, a Rob jest totalnie zaskoczony. Taką reakcję chciał uzyskać Wayne. Powtarzał jeszcze, żeby uderzyć mocno. Rob był związany i nie mógł oddać. Wszystkie teledyski Judas Priest mają szczególną budowę. Wayne swoją reżyserią ukształtował scenę metalową i rockową lat 80. Jego pracę wyróżnia obraz, montaż, ujęcia kamer, nawet rodzaj ubrań. Próbowałem wymyślić robota. W sekwencji animowanej nieudolnie imituje styl Raya Harryhausena. Tak powstał biomechanoid. Zdjęcia to nawiązanie do Daniela Perla. Zawsze chciałem być operatorem. Reżyserię uważałem za zbyt pracochłonną. Tylko kto by mnie zatrudnił? Dał nam poszaleć na motocyklach. To były Road Warriory 750. W czasie manewru maszyna przygniotła mnie i poparzyłem sobie nogę. Do dziś mam blisko. Tak działał Wayne. Zapewniał pełną swobodę i wyciskał z nas ostatnie soki. Rzucał pomysł, motywował do działania i puszczał wolno. Wyciągał to, co się działo w każdym z nas. In the band. Taken to the sky, love machines in harmony. We hear the engines cry. Working with Judas Priest, I mean, those are a bunch of cynical. Judas Priest to banda cynicznych angielskich pryków. To również bogowie metalu. Kiedy powiedzieli: Wayne, dajemy ci wolną rękę, zrobiło mi się bardzo miło. Nie lubimy się powtarzać. Dążymy do tego, by każda płyta była szczególna i rozpoznawalna. Podobnie jest z teledyskami kręconymi przez Wayne'a.
Każdy wyróżnia się charakterem. Świetnie komponuje się z piosenką. They're all totally separate little vignettes that work magically with the song. Nigdy nie byliśmy pewni sukcesu, bo wiemy, jak zmienne są gusta publiczności. Czuliśmy, że Turbo to dobry album. Świetnie sprzedawał się w Ameryce i miał dobre recenzje. To dodaje energii. Kręciliśmy wtedy teledyski w Los Angeles. Świetny okres. Połowa lat 80. to czyste szaleństwo. Pojęcie umiaru nie było nam znane. W 85-86 roku w Hollywood zupełnie odlecieliśmy. W Los Angeles kipieliśmy energią i emocjami. To była świetna zabawa. Bez reszty ufaliśmy Wayne'owi. Wiedział, co robi. Miał wszystko zaplanowane i potrafił świetnie filmować nasze koncerty. Dobry reżyser przygląda się członkom grupy. KK ma swoją osobowość, ja swoją. Tak samo Glenn, Scott czy Ian. Każdy zespół tworzą takie osobowości. Wayne to dostrzega i wychwytuje kamerą. I love what we do. Uwielbiam pracę reżysera. Ludzie przychodzą na te spektakle i krzyczą, podczas gdy muzycy dają z siebie wszystko. W trasie można obserwować reakcje i przeżycia ludzi. Są niewiarygodne. Painkiller to wyjątkowy teledysk jak na Wayne. Chyba najszybszy montaż wśród metalowych czy rockowych wideoklipów. Wayne jest jak ognista kula pędząca we wszystkie strony. Ma nieskończoną energię. To ważne, bo kręcenie teledysku to najcięższa praca w muzycznym biznesie. Wie to każdy, kto nakręcił choćby jeden. Wymaga dokładności i wysiłku. Można opaść z sił, kiedy wokół pracują nieodpowiedni ludzie. Wayne zawsze daje z siebie wszystko. Zdjęcia zaczynasz zgodnie z ustalonym planem, ale między kolejnymi scenami coś może się wydarzyć. Podobnie jak w muzyce. Można dysponować niezłym demo, kiedy jednak przychodzi do profesjonalnego nagrywania, pojawiają się wątpliwości. To można by zagrać lepiej.
incredible. Wayne And pracuje podobnie. That's Wayne's mind at work. Well, I never use storyboards, so that's always Na like when planie they go, zawsze słyszę "Where are your pytanie, gdzie twój storyboards?" scenarys? I don't use storyboards. I just make Nie everything stosuję up ich. as we do it. So Kręcimy jak I leci. know that's kids don't do that at home. Jeśli ktoś chce as, zostać feature reżyserem, filmmakers, niech but tego nie I słucha. never really use storyboards. Ale ja ich nie So in the potrzebuję. concept of what we did, W czasie zdjęć zawsze always mam w głowie inspired about koncept, the concept cel, do którego in dążymy. how we can Bez achieve it, but I scenarysów. didn't have storyboards. It was that controlled chaos and Kontrolowany spontaneity chaos that i was spontaniczność. what was so brilliant Coś about wspaniałego. making music videos. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że z gościa, który zamiatał w A&M Records i oglądał świrniętych Anglików, stanę się kimś, kto pociągnie ich za sobą. Jestem dumny, że szanują mnie ludzie, z których muzyki czerpałem tak wiele. Mam nadzieję, że sam stałem się źródłem inspiracji dla kolejnego pokolenia, które dziś musi poradzić sobie z internetem, by stworzyć coś na miarę naszych dokonań. Reżyser teledyskiem może piosenkę wywindować albo zniszczyć. Wayne świetnie się spisał. We wszystkich wideoklipach Judas Priest obraz współgra z muzyką. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Artur Boryczko. Czytał Paweł Straszewski.